Witam Was bardzo serdecznie w hotelu El Karma, kiedyś Nubia. Jesteśmy w Egipcie, a dokładnie w Hurgadzie. My kończymy naszą wycieczkę, 7-dniową wycieczkę z biurem podróży Coral. Jesteśmy tutaj w formie all inclusive. Chciałabym Wam pokazać plusy i minusy tego miejsca, podsumować nasz pobyt. Jesteśmy tutaj w tym hotelu dlatego, że trafiła nam się okazja i znaleźliśmy ofertę last minute. Zapraszam, zobaczcie, jak jest w środku. Pierwszy dzień byliśmy na miejscu bardzo późno, gdzieś około godziny 22. Nie załapaliśmy się na kolację. Nie jest to też dzień typowo na zwiedzanie i leżenie na plaży. Wylecieliśmy z Babi Mostu, wylądowaliśmy w Hurgadzie, gdzie na miejscu zakupiliśmy oczywiście wizę. Koszt takiej wizy $25 w miejscu banku. Są też naciągacze, którzy będą mówić Coral, zapraszamy. Tam możecie za wizę zapłacić odrobinę więcej, ale będzie ona nadal ważna, nadal pozwoli Wam przejść dalej. Zakupiliśmy też dwie karty do telefonu z internetem Orange. Były to dwie karty po 25 GB. My już wyjazd 7-dniowy kończymy i karty nadal działają, internet nadal śmiga. Żeby on się załączył, no to trwało to 2-3 godzinki, żeby on zaczął działać. Jesteśmy teraz w recepcji. Tutaj od razu po przyjeździe, po zameldowaniu otrzymaliśmy kartę informacyjną. W języku polskim oczywiście otrzymaliśmy kartę do pokory oraz kartę na ręczniki. Gdy będziecie sobie szli na plażę, śmiało z takiego punktu z ręcznikami sobie je bierzecie. Przy zwrocie to samo, karty oddają, a ręczniki brudne zabierają. W takiej karcie informacyjnej macie informacje na temat koncepcji all inclusive, czyli jakie posiłki są dla Was, co jest za darmo, a za co dodatkowo będziecie musieli płacić. Przy zameldowaniu na recepcji od razu otrzymacie też takie bransoletki. Za ich zgubienie jest koszt w wysokości $10. Jesteśmy blisko recepcji, bo jesteśmy tutaj w takiej kawiarni, barze, gdzie jak widzicie za mną jest stół do bilarda. My z niego korzystaliśmy. On dla pokoju na 1 godzinę jest darmowy, później trzeba dodatkowo zapłacić. Informacje, ile macie właśnie w takiej karcie informacyjnej, którą pokazywałam Wam wcześniej. Plus, fajnie, że jest. Minus, bile są troszeczkę zniekształcone, stół jakby lekko przekrzywiony, ale jeżeli chcecie się po prostu dobrze bawić, no to fajnie skorzystać. Godzina jak najbardziej wystarczy. Mamy tutaj wiele innych atrakcji, z których na pewno warto bardziej skorzystać niż z takiego bilarda. Wprost z recepcji wychodzimy sobie tutaj na taras. Jak widzicie, robi się już teraz bardziej słonecznie, jest bardzo ciepło. W ciągu dnia macie tu około 30-32 stopni. Na plaży jest to mniej odczuwalne, ale tutaj jest gorąco. Jak widzicie też po ubraniach tutaj gości, sukienki, spodenki. Jak najbardziej w listopadzie jest to tutaj mile widziane. Mamy tutaj główny bar na tarasie. Mamy też możliwość skorzystania z kawy, herbaty tuż po śniadaniu. Jest to akurat ten moment, w którym my się znajdujemy. My już po śniadanku jesteśmy. Jest też możliwość zjedzenia sobie tutaj przekąsek lub są wystawiane owoce. Po mojej prawej stronie widzicie dwa bary. W jednym znajdują się lody, w drugim są soki ze świeżych owoców. Niestety za to będziecie musieli dodatkowo zapłacić. Dlatego, tak jak Wam mówiłam wcześniej, warto zapoznać się z tym informatorem, który dostaniecie na recepcji. Macie możliwość też zjedzenia lodów właśnie z all inclusive, ale nie są one smaczne. Próbowaliśmy raz i więcej już nie skorzystaliśmy. Za mną widzicie scenę, gdzie od godziny 21 do około godziny 22-22:30 odbywają się różnego rodzaju atrakcje dla młodszych i dla starszych. Na przykład wczoraj były animacje dla dzieci, a także taniec brzucha dla dorosłych. Poniżej znajduje się też miejsce, gdzie możecie sobie zapalić sziszę ze znajomymi lub rodziną. Tak jak w każdym hotelu w Egipcie macie możliwość skorzystania z kilku basenów właśnie w hotelu El Karma. Tutaj czego mi brakuje najbardziej, to jest basen typowo dla osób dorosłych. Zdziwiłam się, bo w listopadzie jest tutaj bardzo dużo dzieci. Jeżeli lubicie ciszę i spokój, no to albo szukacie innego hotelu, albo sprawdźcie sobie po prostu, czy jest tutaj taki basen dla osób dorosłych, tak zwana strefa ciszy. W poprzednim hotelu, jeżeli macie ochotę coś więcej się dowiedzieć o naszym wyjeździe
do Marsa Alam w marcu, no to odsyłam Was do odcinka właśnie o hotelu w Marsa Alam, a tutaj też fajnie by było, gdyby ta woda była w basenie podgrzewana, ponieważ ma ona około 20 stopni. Spacerując wzdłuż hotelu wprost do morza znajdziecie kilka barów, z których możecie sobie korzystać. Tu po lewej stronie macie pool bar numer 1, czyli bar numer 1. Tutaj macie darmowe niektóre napoje alkoholowe, piwo, a także soki, wodę czy Coca-Colę. Choć skłamałabym, że jest to Coca-Cola, bo jest to po prostu podróbka Coca-Coli, Cool Cola. Troszeczkę smak się różni, ale jednak brakuje tego, co jest takie prawdziwe tej Coca-Coli gazowanej. Przynajmniej mi. Jeżeli nie lubicie słodkich napojów, to woda jest dla Was również. Napoje z alkoholem także, ale inne napoje, takie jak na przykład tequila, bo też chciałam spróbować sobie drinka Tequila Sunrise, niestety trzeba zapłacić dodatkowo. Tuż przy plaży macie beach bar, tutaj możecie zjeść sobie lunch od godziny 13 do 15. W tych godzinach też jest serwowany obiad w głównej restauracji, więc myślę, że jeżeli jesteście na plaży, to warto zjeść obiad sobie właśnie tutaj. Tutaj też jest fajny wybór, ponieważ mamy dodatkowo grill, świeży grill. Ostatnio był też kebab, jakieś sałatki, a na głównym obiedzie był mniejszy wybór. Myślę, że to jest zrobione dlatego, że więcej osób w słońcu woli wygrzewać się na plaży i nie chce im się iść, bo z tego nie wiem, czy będziecie świadomi, jest dosyć duży kawałek od głównej części restauracji aż po plażę. Jeżeli lubicie szachy, to macie możliwość tutaj zagrania w ogromne szachy, które widzicie. Tuż dalej jest miejsce, gdzie możecie sobie wykupić masaż. Osoby, które je sprzedają, są dość natrętne, więc jeżeli nie macie ochoty korzystać z takiego relaksu, no to po prostu ucinajcie rozmowę. Czekajcie też na lepszą ofertę, ponieważ jest możliwość dużej negocjacji ceny. My na przykład z masażu od $40 daliśmy radę dojść do ceny $15 od osoby. Więc zobaczcie, jaka jest możliwość, jaki jest wachlarz cen, jeżeli chcecie troszeczkę ponegocjować i z nimi porozmawiać. Jeżeli będziecie przechadzać się właśnie wzdłuż hotelu do plaży, znajdziecie też siłownię, tylko nie wiem, czy ona jest otwarta, ponieważ nie widzieliśmy, żeby ktoś z niej korzystał. Jest też ona troszeczkę zaniedbana i mam wrażenie, że brudna, ale jeżeli będziecie tutaj i uda Wam się z niej skorzystać i będziecie z tego zadowoleni, no to oczywiście możecie się też informacją na temat siłowni podzielić w komentarzu pod tym filmem. W hotelu znajduje się klinika, czyli miejsce, gdzie możecie udać się, kiedy dopadnie Was jakaś choroba lub poczujecie źle lub po prostu robicie sobie coś, co wymaga konsultacji z lekarzem. Niestety rezydent nam nie polecił tego miejsca, ponieważ zapłacicie bardzo dużo tutaj pieniędzy za zwykłą wizytę. Na przykład jak będziecie mieć lekki kaszel, to jest kwota około $50 lub więcej wzwyż, a jeżeli stanie Wam się coś bardziej poważnego, no to pomyślcie, ile moglibyście za to zapłacić. Jeżeli coś się dzieje, no to wtedy dzwonicie do rezydenta i on organizuje Wam całą podróż do lekarza. Oczywiście warto mieć ze sobą i trzeba mieć ze sobą polisę ubezpieczeniową. Warto też pomyśleć nad tym, żeby to ubezpieczenie sobie rozszerzyć. Tak jak w każdym hotelu w Egipcie, jest tutaj masę sklepików, w których możecie kupić różnego rodzaju gadżety i pamiątki. Jest też tutaj apteka, w razie czego gdybyście potrzebowali coś właśnie z niej, na przykład coś odstraszającego komary lub coś na zemstę faraona. My jesteśmy na obrzeżach Hurgady. Żeby dostać się do centrum, musimy jechać taksówką lub autobusem. Taki autobus na 2 osoby to jest koszt około $1, taksówka około 5. Jeżeli nie lubicie podróży autobusem lub taksówką, chcecie być w centrum, no to musicie wybrać na pewno inny hotel niż El Karma, ponieważ jesteśmy na obrzeżach. Tutaj jechaliśmy około 20-30 minut. Jeżeli wstrzymujecie się z zakupieniem pamiątek, magnesów na sam koniec i myślicie, że na lotnisku będzie większy wybór lub mniej zapłacicie na przykład za te magnesy, no to tutaj radziłabym Wam w to zaopatrzyć się już dużo wcześniej, ponieważ na lotnisku ceny są dużo wyższe, ale też nie ma jakiegoś szczególnie dużego wyboru. Dla dzieci macie jeszcze tutaj coś takiego jak Kids Corner, czyli miejsce, w którym możecie z takimi dziećmi się pobawić. Z tego co widziałam, to po prostu są tutaj stoliki, jakieś figurki z bajek, gdzie dzieci sobie rysują, kolorują, gdzie mogą sobie w coś pograć. On jest też czynny w konkretnych godzinach, ale to już musicie się dowiedzieć właśnie z informatora, w jakich godzinach. Nas to po prostu nie interesuje. My nie podróżujemy z dziećmi, jest nas 4 dorosłych, ale myślę, że jeżeli macie dużą rodzinę, to jak najbardziej. Przy naszej plaży, przy plaży, która jest do hotelu El Karma, znajdują się 2 pomosty, 2 pasaże wzdłuż morza. Jeden z nich jest typowo do naszego hotelu, drugi już jest dla gości hotelu, który znajduje się obok.
Jesteśmy w miejscu, gdzie jest duża różnorodność kulturowa. Słychać język rosyjski, polski, ukraiński, ale również angielski. Obsługa jest miło nastawiona do gości i jesteście w stanie porozumieć się tutaj w języku angielskim w szczególności, ale też możecie po prostu wskazać na migi lub pokazać wprost, czego oczekujecie i to otrzymacie. Oni też znają zwroty w różnych językach. Mam wrażenie, że oni bardzo szybko się tych języków uczą lub po prostu muszą się ich nauczyć, żeby w takich miejscach jak te hotele pracować. Spacerując wzdłuż hotelu możecie podziwiać piękne budynki, bo jakby nie patrzeć, są tu palmy, jest dosyć zielono, jest piękna zielona trawa, o którą oni tutaj dbają. Jest gdzie pospacerować, gdzie sobie usiąść. My mamy pokój standardowy z widokiem na pustynię. Na pewno ten widok zobaczycie. Tutaj te pokoje, jak spaceruje się wzdłuż, są z widokiem na palmy, na basen, ale za taki widok będziecie musieli sobie dodatkowo zapłacić. Ale myślę, że jest tutaj jeden minus, taki, że będziecie mieć tutaj wieczorami głośno i jeżeli chcielibyście odpocząć lub wcześniej się położyć, no to może tu być problem. My mamy opcję Standard Room, jesteśmy na 3. piętrze, mamy widok z tarasu rozciągający się na pustynię. Tutaj rankiem możecie sobie zobaczyć, jak osoby jeżdżą konno, możecie też zobaczyć sfory psów. Pustynię mam wrażenie, że oni traktują jak swój mały śmietnik, że sprzątane jest tylko w miejscach, gdzie są turyści, tak jak na przykład z drugiej strony tego hotelu. Pokój ma wiele minusów, ale jadąc tutaj spodziewaliśmy się tego, płacąc cenę za tą wycieczkę, jaką płaciliśmy. Na przykład na minus to jest prysznic, który ma tylko jedną ściankę i gdy się kąpiemy, ta woda wylewa się na całą podłogę. Ciśnienie wody jest słabe, woda, żeby była ciepła, to musicie chwileczkę poczekać. Na minus jest jeszcze fakt, że mamy tutaj safe, ale gdy chcecie go otworzyć, to on razem z całą szafką wypada nam, więc uważajcie na nogi. Plusy, wygodny materac. Jest możliwość wyspania się tutaj. W nocy jest cicho, więc jeżeli przeszkadzają Wam jakieś szmery, no to tutaj ich nie usłyszycie. Takim minusem jeszcze, myślę, w tym pokoju, w którym my jesteśmy, no bo w innym tego nie będzie, jest to, że blisko mamy windę i czasami wieczorem słychać, jak ona kursuje góra-dół. Pomieszczenia ogólnie są klimatyzowane, lecz my z tego nie korzystaliśmy, nawet tego nie włączaliśmy. Wieczorami jest tutaj chłodno, więc fajnie się śpi. W dzień jest ciepło, w nocy chłodno. Myślę, że tak, jak najbardziej na plus. W pokoju macie telewizor, z którego my też korzystaliśmy chyba tylko raz. Jeżeli przechadzacie się po hotelu, no to widać, że jest on już nadgryziony tym czasem, że wymaga on remontu. I tu taka ciekawostka, z tego co wiemy, 2 lata temu zmienił się właściciel i powolutku ten hotel remontuje. Więc za rok, za 2 może się okazać, że on będzie w troszeczkę wyższym standardzie, że będzie różnił się od tego stanu, o którym ja Wam opowiadam dzisiaj, czyli w 2024 roku w listopadzie. Jesteśmy w restauracji Panorama, to tutaj codziennie jemy śniadania, obiady i kolacje. Oprowadzę Wam i pokażę, co możemy tutaj smacznego znaleźć, ale zanim to, no to sztućce, chusteczki i talerze. Niektóre talerze mogą być obłupane, zdarzył mi się też brudny talerz, więc uważajcie. Automaty też są lekko zużyte, lekko jakby brudne. Nie wiem, jak Wam to opisać, ale zobaczcie sami. Przed chwilą byliśmy zrobić tutaj herbatę i o tym, co Wam mówiłam wcześniej, z czystością bywa tutaj różnie i tak na przykład zobaczcie sobie, że szklaneczki są brudne. Ta jest czarna z spodu, a ta niedomyta. Coś, czego Wam nie polecę, choć jeżeli tutaj jesteście, to sobie śmiało spróbujcie, to są ich sery oraz szynki. Mi one nie smakują, są bardzo specyficzne, bez smaku, ale musicie przekonać się sami. Mamy tutaj też stanowisko z sałatkami, z różnego rodzaju warzywami. Na pierwszym stanowisku mamy coś słodkiego, zobaczcie, każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Drzemy, miody oraz owoce. Prezydent kazał nam unikać majonezu, kazał unikać jogurtów. Coś, co ja też bardzo lubię w Polsce, co tutaj jest bez umiaru. Możecie brać i brać tyle, ile jesteście w stanie przejeść, ale to jest bardzo słodkie, to jest chałwa. Ona jest smaczna, oni też słyną z chałwy, więc jeżeli jesteście w Egipcie, to w sklepach na pamiątkę do domu możecie właśnie przywieźć sobie chałwę w różnych smakach. Tu jest jedynie taka zwykła, waniliowa. Pamiętajcie, że ja jestem na diecie bezglutenowej, więc mój wybór jest mocno ograniczony, ale jeżeli nie macie żadnych alergii lub po prostu lubicie wiele rzeczy, to na pewno znajdziecie tu coś dla siebie. My jesteśmy we 4. Mój punkt obowiązkowy na śniadaniu codziennie, ponieważ śniadania nie różnią się ze sobą za bardzo, to jest omlet z dodatkiem warzyw i sera.
Kolejne miejsce z jedzeniem. Tutaj macie tosty, jakieś pomidorki, kiełbaski. Macie też owsiankę i też coś na słodko. Plusem tutaj jest to, że na miejscu są wypiekane rogaliki. Niestety one są glutenowe. Robione na miejscu również są pancake, takie małe naleśniki. Na kolejnym stanowisku mamy chipsy z cienko pokrojonych ziemniaków, smażone na oleju. To są chyba takie bardziej regionalne przysmaki. Tutaj macie falafele i różne fasolkę, która nie wygląda zbyt smacznie, jak dla mnie, ale kto co lubi. Tutaj mamy słodycze różnego rodzaju. One są troszeczkę na wygląd, bo ponieważ ja nie mam możliwości posmakowania, tak jakby odrobinę sztuczne. Jak dla mnie świeżo wypiekane rogaliki na pierwszym miejscu. Dla osób, które nie mają problemu z glutenem, różnego rodzaju chlebki na słodko, na słono, wytrawnie. Myślę, że wybór pieczywa jest tutaj bardzo duży. Ostatni pełny dzień w Hurgadzie, ostatni tutaj obiad w restauracji Panorama. Zobaczcie, jak taki obiad wygląda. Bardzo dobre są tutaj oliwki, pomidory, ogórki. To na pewno jest smaczniejsze niż u nas. Zawsze przy obiedzie macie do wyboru też dwie różne zupy. Tym razem jest to jakaś zupa grzybowa i zupa z cukinii. Do wyboru ryż, warzywa, ryba i różnego rodzaju mięso. Co dokładnie jest w środku każdego dania, tego Wam nie powiem. Oceniajcie według siebie. Codziennie na obiad można zjeść też makaron z serem, spaghetti. Podczas pobytu skorzystaliśmy z kolacji à la carte, czyli kolacji stylizowanych na styl włoski i na chiński. Kolacja w stylu chińskim była fajna, byliśmy też w troszeczkę innym miejscu, kawałeczek oddalonym od głównego wejścia do hotelu. Tutaj jak najbardziej jedzenie smakowało, tutaj możecie sobie z tego skorzystać, ale kolacja w stylu włoskim to dla mnie była porażka. Na pierwsze danie dostaliśmy broszettę, która nie wyglądała jak bruszetta, czyli po prostu jak zapiekany kawałek chlebka z serem i jakąś zupę do wyboru. Na drugie danie były do wyboru ryba, jakiś tam kawałek mięsa i wszystko było podawane z ryżem i ziemniakami jednocześnie, co dla mnie było też bardzo dziwne. Była też możliwość wybrania makaronu, tutaj nikt z tego nie skorzystał, ale też była możliwość wybrania pizzy. Na deser było brownie i talerzyk owoców. No wszystko było to samo, co tak naprawdę moglibyście dostać na kolacji w głównej restauracji tego hotelu, tylko po prostu było inaczej podane. Podczas wyjazdu wykupiliśmy 3 wycieczki. Pierwsza z nich to była wycieczka na Morze Czerwone, 6 elementów właśnie takich sportów wodnych. Tutaj wyjeżdżaliśmy około godziny 8, tylko pamiętajcie, że jak wycieczka jest od godziny 8, to od godziny 8 wyjeżdżacie spod hotelu i zbieracie resztę gości. To może trwać różnie, od 20 minut nawet do 1,5 godziny, w zależności od tego, w jakim hotelu jesteście. Biorąc pod uwagę, że my jesteśmy gdzieś na końcu Hurgady, to na tą wycieczkę ludzi zbieraliśmy około godziny 20. Pierwsza atrakcja, no to po prostu jedziemy do mariny i tam wsiadamy na statek ze szklanym dnem, wypływamy sobie w Morze Czerwone i podziwiamy sobie właśnie rafy i rybki, które nas otaczają. Później macie możliwość przejażdżki na bananie i na takiej dmuchanej kanapie. Czas przejazdu jest dosyć krótki, ale myślę, że atrakcja fajna. Dla osób, które nie boją się wody, nie boją się głębi, jest możliwość snurkowania na otwartym morzu wraz z przewodnikiem, który gdzieś tam zbiera małą grupkę i wypływacie sobie w głąb, oraz możliwość nurkowania. I tak, tutaj ostrzeżenie, przygotowanie do nurkowania jest bardzo krótkie, trwało około 5 minut, kilka takich podstawowych sygnałów, które możecie dać pod wodą oraz problemów, które mogą się pojawić, są omawiane. Czas nurkowania około 10 minut, zanurzacie się razem z instruktorem, no i pływacie, podziwiacie rafę kolorową oraz piękne rybki. Mam nadzieję, że tak, bo ja niestety z nurkowania nie skorzystałam. Skorzystał mój mąż,
ale drugi raz już by z tego nie skorzystał ze względu na to, że miał problemy z ciśnieniem. Kiedy chcecie nurkować, to podpisujecie też zrzeczenie odpowiedzialności, czyli oni nie ponoszą odpowiedzialności za to, jeżeli coś złego stanie się pod wodą, gdy będziecie nurkować. Ostatnim takim elementem naszej wycieczki była plaża Orange Bay, czyli egipskie Malediwy. Tam mieliśmy wydzieloną plażę i mieliśmy możliwość przechadzenia się właśnie po tej plaży lub też skorzystania z atrakcji, które tam były. Na statku wszystkie napoje były bezpłatne, na plaży już za wszystko trzeba było płacić. Na taką plażę mieliśmy około godziny czasu wolnego. Później zbieraliśmy się w punkcie i szliśmy dalej na statek, gdzie mieliśmy kolację, która była nawet smaczna. I przy zachodzie słońca powróciliśmy sobie Morzem Czerwonym. Kolejna wycieczka, kolejny dzień, $8 wydane, zwiedzanie Hurghady City Tour. To jest wycieczka, która podobała mi się najmniej, ponieważ bardzo dużo czasu straciliśmy na zakupach, na pokazie perfum. To jest taki punkt obowiązkowy wycieczki, kiedy jedziecie na miasto z biurem podróży. Nie wiem, czy drugi raz bym się wybrała. Myślę, że nie, ponieważ właśnie ze względu na to, że dużo czasu poświęciliśmy na zakupy, brakło nam czasu na punkt widokowy, ponieważ słońce tutaj zachodzi już około godziny 17, a ta wycieczka również była popołudniowa, więc na ten punkt czasu nam brakło. Później udaliśmy się do mariny. Marina wieczorem też prezentuje się bardzo ładnie, wtedy otwarte są też restauracje oświetlone. Wygląda to naprawdę pięknie, ale czasu na to też nie będziecie mieć nawet, żeby wypić kawę, bo jest około 20 minut, a wystarczy Wam to na to, żeby przejść w tom i z powrotem wzdłuż właśnie takiego portu. Na nic więcej czasu tam nie będzie. Później obok mariny był meczet. Meczet jak najbardziej wart zwiedzenia, wejścia do środka. Tylko jeżeli jesteśmy kobietą, tak jak ja, musieliśmy sobie wykupić strój, żeby zakryć ciało i włosy za $1. Wtedy wchodzimy do meczetu, widzimy makietę, przewodnik oprowadza nas po całym obiekcie, opowiada troszeczkę o kulturze. Mamy możliwość zrobienia sobie kilku zdjęć, po czym wychodzimy i wracamy do hotelu. Ostatnia wycieczka, czyli safari. Safari również odbyło się w godzinach popołudniowych. Tutaj mieliśmy takiego farta, że byliśmy ostatni, ponieważ jechaliśmy w głąb pustyni i do pierwszego punktu dotarliśmy już po 20 minutach. Pierwszy punkt to był pokaz delfinów i to już ocencie sobie sami, czy ten pokaz był na plus, na minus, ponieważ nie wiem, jak są traktowane zwierzęta właśnie w tym miejscu. Dla mnie woda na środku pustyni i delfiny, nie wiem, czy jest to coś, co powinnam oceniać, no ale uważam, że nie jest to ich naturalne miejsce. Pokaz niektórym się podobał z tego, co widziałam, były oklaski, były śmiechy, dzieci jak najbardziej w tym miejscu były zadowolone. Mi było troszeczkę smutno, ja mam też taką dużą wrażliwość co do zwierząt, nie wiem, w jaki sposób one są trenowane, jak są traktowane, to już od Was zależy, czy na taki punkt chcecie się wybrać. Ja tą wycieczkę wybrałam ze względu na to, że później były fajne atrakcje dla mnie, coś co ja lubię, czyli jazda quadem po pustyni oraz przejażdżka bagami. Jazda quadem trwała około 45 minut, przy zachodzie słońca było to coś naprawdę cudownego, coś co warto przeżyć. Jazda bagami to około 20 minut w tom i z powrotem, wtedy już było ciemno. Te bagi, którymi mogliśmy się przejechać, były już mocno zniszczone. Niektóre nie miały świateł z przodu, niektóre z tyłu, no ale to są takie sprzęty, które naprawdę są na pustynię i są eksploatowane przez turystów, więc mają prawo być troszeczkę podniszczone. To jest też po to, żebyście mogli poszaleć sobie na pustyni. Po powrocie na miejsce mieliśmy pokaz folkloru tutaj egipskiego i możliwość zjedzenia kolacji. Kolacja i pokazy trwały około godziny, był pokaz ognia, pokaz tańca brzucha. Za taką wycieczkę zapłacimy $45 za osobę dorosłą. Tu jeszcze mogę Wam opowiedzieć króciutko o wycieczce do Luxoru, ponieważ gdy my byliśmy na statku, te 6 elementów, o których opowiadałam Wam wcześniej, druga para, która z nami podróżuje, była w Luxorze, ponieważ nie miała możliwości skorzystania z tego wcześniej. W marcu my też byliśmy w Luxorze i za wycieczkę zapłaciliśmy około $100. Tutaj ta wycieczka jest tańsza, kosztowało $85 od osoby dorosłej. Gdy byliśmy w Marsa Alam, taka wycieczka w jedną stronę trwała około 7 godzin, to było bardzo męczące. Jeżeli jesteście w Hurgadzie, to bardziej Wam to polecę, ponieważ tutaj jechali około 5 godzin w jedną stronę. Z tego, co słyszałam z opowiadań wynika, że zobaczyli oni też odrobinę więcej niż my w Marsa Alam, no ale nie opowiem Wam dokładnie, ponieważ na tej wycieczce mnie nie było, ale myślę, że jeżeli jesteście pierwszy raz w Egipcie, to jak najbardziej Luxor warto zobaczyć. Nawet sam przewodnik mówił, jeżeli miałby wybierać, no to Luxor bardziej niż Kair. Podczas pobytu w Marsa Alam mam wrażenie, że było więcej takich aktywności fizycznych na plaży, na świeżym powietrzu. Codziennie coś się działo, było rozciąganie, siatkówka, koszykówka. Tutaj raz w ciągu pobytu zaproszono nas na rozciąganie na plaży i jak już się stawiliśmy, bo my robimy takie aktywności, no to nie było chętnych, byliśmy tylko my i jakieś jedno dziecko.
To jest, myślę, minus, ponieważ fajnie by było, żeby oni głośniej krzyczeli, jeżeli coś się dzieje, bo myślę, że nie wszyscy lubią po prostu leżeć i się opalać w słońcu, tylko lubią aktywność fizyczną i tak też wypoczywają. Tutaj tego nie ma, tam był wielki krzyk, wielki raban, że coś się za chwilę będzie działo. Jakbym miała podsumować ten wyjazd, czy wróciłabym tutaj raz jeszcze, ciężko powiedzieć. My, podejmując decyzję lotu do Hurgady, właśnie do hotelu El Karma, liczyliśmy się z tym, że możemy tutaj zastać pewne niedogodności, ponieważ cena była też atrakcyjna. Pani w biurze podróży w Koralu ostrzegała nas, że nie jest to hotel najwyższych lotów, no ale jak wiecie, udało nam się troszeczkę zaoszczędzić i wydać te pieniądze zaoszczędzone na inne atrakcje, takie jak wycieczki, czy też sesja fotograficzna właśnie w tym pięknym miejscu. Będą na kanale pojawiały się kolejne odcinki, które pozwolą Wam podjąć świadomą decyzję na temat kierunku wyjazdu oraz hotelu, czy też miejsca Marsalam, Hurgada, czy też na przykład hotel 4-5 gwiazdkowy. To jest ważne, ale musicie też liczyć z tym, że niska cena to też jest zamiennie za coś, czego tutaj będzie brakować. Na przykład tu brakowało czasami czystych talerzy, brakowało ręczników, brakowało czystości w pokoju, choć nie jest to też na tyle kujące w oczy, że nie jesteśmy tutaj w stanie tydzień wytrzymać. Pamiętajcie, że w hotelu siedzimy mało, tak praktycznie tylko śpimy. Ważne jest to, żeby zwracać uwagę na to jednak, jak wygląda restauracja, jakie posiłki są tam podawane i jak jest zachowywana czystość. Mój pobyt tutaj troszeczkę zepsuł się. Nie wiem, czy do końca zepsuł się, no ale na pewno był to duży minus. Bardzo bolał mnie brzuch. Ta zemsta Farona mnie dotknęła. Oczywiście tam po 2 dniach brania ich lekarstwa, brania Antinal pomogło, no ale to już jest ostatni dzień i tu zostało nam tylko pobyt na plaży, jeszcze troszeczkę poopalanie się, czy wykąpanie w tym pięknym morzu. Pamiętajcie, żeby swoją opinią też się podzielić, jeżeli znacie to miejsce. Dajcie znać, czy macie już jakiś sprawdzony hotel, do którego wysłalibyście na przykład swoją rodzinę i mieli tą pewność, że wszystko będzie ok. Jeżeli wiecie, czego my tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy, czego nie przekazaliśmy, a co jest ważne dla osób, które będą chciały tutaj przyjechać, no to oczywiście zostawcie komentarz lub napiszcie do nas, a my gdzieś tam postaramy się tą wiadomość przekazać. Jeżeli filmik Wam się pokazał, oczywiście zachęcam do subskrypcji i zostawienia łapki w górę. Śledźcie nas, pojawi się więcej filmów, nie tylko z Hurgady, nie tylko z Marsa, ale mam nadzieję, że nasze wycieczki nie skończą się na Egipcie.